Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś pokażę, jak traduję na giełdzie Deribit. Kiedyś tam kilka lat temu pokazywałem moją strategię tradowania na 5 na 5 prezesa. No i tam było założenie, że możemy stracić maksymalnie niż 5%. No tutaj to jest trochę inne założenie w tym tradingu, co robię teraz. To jest czysty wykres bez żadnych kresek, bez niczego na minutówkach. Przy lewarze 1 do 50 maksymalnym, ale staram się wykorzystywać ten lewar maksymalnie. Więc jak kurs się ruszy nam o 0,1%, no to mamy razy 50, to jest 5% na kapitale. Teraz tak, opłaty, jeżeli bierzemy z rynku, to są 0,05%. Jeżeli byśmy ustawiali, jest 0. No ja gram, że biorę zlecenia, które są wystawione. Więc tak naprawdę kurs się ruszy o 0,1% i jeszcze dobrze pokażę, te 0,1 to jest tyle, ile musi się ruszyć, żeby w dobrym kierunku, żeby w ogóle wyjść na 0. To i tak są bardzo małe opłaty. Jakbyście popatrzyli sobie gdzieś u brokerów, którzy pokazują, jak można sobie grać na krypto, no to te opłaty są dużo większe. Albo spready. No tutaj spready są minimalne, więc spread już pomijam. Ale wielkość pozycji ma znaczenie. No ja tutaj zakładam pozycję $50,000. No na tą głębokość jaka jest, myślę, że to jest ok. I na czym gram? Na futuresach albo BTC, albo ETH, gdzie największa płynność jest. Na BTC te pozycje można nawet zakładać trochę większe niż 50, powiedzmy 100,000 też by dało radę, nawet czasami większe. No ale jeszcze większe byłoby ciężko. Na jakiej zasadzie zakładam pozycję? Czemu w górę czy w dół? No na zasadzie patrzenia na wykres, co się dzieje dzisiaj. Jesteśmy w odbiciu, no ale tutaj jest też czas inny, no bo to jest czas UTC, jest 8 godzina, ale myślę, że dla świeczek jednominutowych to kompletnie nie ma znaczenia. Ważne, żeby założyć pozycję w odpowiednim kierunku. I teraz tak, tu mamy wykres ETH albo wykres BTC. Na czym będziemy grali? Na ETH są większe ruchy. Jak patrzymy sobie od góry dzisiejszego ruchu w dół na Bitcoinie to 0,55%, a na ETH od góry, wydaje się, że to podobnie, mamy 1%. Było wyjście w górę, w dół, no to bym zagrał na wzrosty i teraz zawsze zakładam stop lossa. Jaki ten stop loss będzie duży? No bardzo mały stop loss będzie jakieś 0,2%, to już jest max, no to już daje 10% na kapitale plus 5% opłat. Tego typu wielkość stop lossa, ale stop loss musi być, bo jaka jest zasada? Mamy ograniczoną stratę, czyli ten stop loss, czyli tutaj nakładając 10%, ale zyski nieograniczone. No kurs może iść, oderwać się. Najlepsze są takie długie ruchy. Jak tutaj na przykład, gdzie zjechaliśmy fajnie sobie bez korek 0,4%. No i to jest takie odbicie dobre. Wydaje mi się, że warto zagrać na ETH na wzrosty. Nie otwierałem od razu stop lossa, ale sobie go już ustawiam. Stop market i też stop loss będzie po markecie gdzieś 4369 załóżmy. I też taką samą pozycję jak grałem na wzrosty, więc stop loss musi być na sprzedaż. Pokażę tutaj pozycja. Moja pozycja otwarta na 50,000 na wzrosty jest na minusie, minus 1%, minus 1,5%. No i stop loss otwarty tutaj
Ile mamy odległości? 0,23. No nie jest to poniżej ostatnich dołków, więc pasowałoby go trochę zwiększyć. Jakbyśmy mieli zjechać tutaj, dobry wolumen na odbicie. Przejdźmy sobie jeszcze na Bitcoina. No, na Bitcoinie jeszcze dalej chce iść w dół. Zobaczymy, czy pokona ostatnie dołki. Ethereum próbuje coś odbijać. Chyba nie będę tego stop lossa zwiększał. To mi wystarczy. Zwiększanie nie ma sensu. Bo obstawiam, że jak przebijemy dołki, no to ten kurs nam jeszcze będzie chciał zjechać w dół bardziej. Dobra, przejdźmy na Ethereum, więc nie bardzo. Więc ten stop loss sobie ustawmy bardziej, nawet trochę wyżej. Gdzieś w tym rejonie. On będzie od mojego wejścia na rynek 0,18%, 0,2%. No to już jest jakieś 10% plus 5% na opłaty, bo 0,05% na otwarciu razy 50 to jest 2,5% i tak samo tyle na zamknięciu daje 0,5%, czyli tu byłoby straty na kapitale 15%, czyli sporo. No ale ta strategia tak zakłada, że nie jest tylko 5% straty na kapitale, ale przyjmuje, że strata może być dużo większa. Pozycja otworzona i czemu akurat taka pozycja? No tutaj też jest związane, że jak powiedziałem wcześniej, większe pozycje ciężej zakładać, bo pomimo dużego wolumenu, dużych zleceń, no to jednak $50,000 na jedną pozycję na otwieranie tak z ręki, no to jest dość sporo. Ja tutaj mam kapitału 1000, gdzieś tak około $1000 w Bitcoinie i $1000 w Ethereum. No w Ethereum może troszkę więcej, no ale już spadło, bo ta pozycja jest na minusie. 92% wykorzystanie, praktycznie prawie cały kapitał wykorzystany. Na otwarcie pozycji, stop loss otwarty, czyli jak sobie pomnożę $1000, który posiadam razy 50, to daje 50,000 na otwarcie pozycji. No na razie nie wygląda to za dobrze. Zobaczmy na Bitcoinie. No Bitcoin idzie poniżej dołka ostatniego. Jak to wygląda na innych interwałach czasowych? 5 minut. No wygląda na to, że jednak będziemy szli w dół. Zobaczymy. Bitcoin próbuje iść w dół. Ethereum, no niestety też. Tu wykres 5-minutowy. No to jest takie miejsce, że jak przebijemy te wsparcia, no to kurs nam odjedzie w dół. Może być taki wysyp. Dopiero później odbicie. Nie wiem, zobaczymy. Założyłem, że to odbicie już będzie na tym poziomie. No na razie tego tak nie wygląda na Bitcoinie. No i teraz całe tradowanie, założona pozycja i nic się nie dzieje. Praktycznie stop loss jest odpalony. Jedynie zamykam ręcznie tą pozycję, czyli obserwuję przez cały czas, czy kurs idzie w moim kierunku, czy nie. I jak już przestaje się realizować ten scenariusz, który chciałem, albo doszło do momentu, który wydaje mi się, że jest dobry, no to zamykam. Dobra, ETH. O, czy mi pozycja się już zamknęła? No to szybko, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze jest otwarta pozycja. Pomimo, że tu kurs chwilowo przejechał poniżej mojego... Tak, teraz się zamknęła pozycja na stop lossie. I powrót. Niestety strata. Sobie zobaczmy. Dzisiaj rano już jeden trade miałem na spadki. Teraz próba na wzrosty. I jak się kapitał zmienił? Było ponad $1000, zostało 961. No z jakieś
15% na kapitale spadku. Ten trade się nie udał. Patrzymy sobie dalej, co się dzieje. Czy teraz stać mnie na otwarcie na 50 tysięcy pozycję? Chyba nie, bo kapitału mam 961, no to byśmy sobie otworzyli 45 tysięcy pozycję. Następne byśmy chcieli na Ethereum. Sprawdźmy jeszcze Bitcoina, jak wygląda. No na Bitcoinie, no wygląda, że będzie jednak to odbicie, więc spróbujmy jeszcze raz założyć tą pozycję. Nie tylko do redukcji, 45 tysięcy po markecie, buy. Otwarta pozycja na wzrosty. Za 45 tysięcy stop loss 4,368. Dajmy sobie stop market. Jest stop loss otwarty. Poziom minus 22. Tak, myślę, że tego stop lossa mogę zawęzić, choć zawężenie tamtego okazało się, że było błędem. Ale już nie chcę tracić tak dużo kapitału. Sprawdźmy jeszcze raz odległość 0,2. No też już 10% straty na kapitale byłoby. No 15, gdyby została ten stop loss odpalony drugi raz. Jak Bitcoin się zachowuje? No jest tu próba odbicia też. Ethereum. No i czekamy dalej. Jeszcze raz pokażę ten kapitał, jak tutaj posiadam na tym koncie $940 w Ethereum i około 1000 w Bitcoinie. No i otwarta pozycja na wzrosty, na odbicie. No obstawiam, że to były tylko spadki. Zobaczmy sobie jeszcze na wykres 5-minutowy, tak jak mówiłem wcześniej. Jeżeli zejdziemy niżej, to niestety spadki by nam się odpaliły, a obstawiam, że raczej w górę będziemy szli niż w dół. Stąd to na wzrosty, a tylko rano. Tutaj 2 godziny wcześniej pokazuje, że było 8:45. Było na spadki. Dobra. Jak pozycja wygląda? No na razie na minusie 0,6%. Patrzmy jeszcze wykres godzinowy. Na wykresie godzinowym no tak, to miejsce jest dobre na odbicie, bo jeżeli nie, no to będziemy faktycznie mieli zanegowanie tego odbicia, które było w nocy. Dobra, przejdźmy na 1-minutowy wykres, no i możemy sobie popatrzeć, co się będzie działo. Czy kurs będzie szedł zgodnie z tym, co sobie założyłem, czy nie? No ja przez cały czas sobie przełączam jeszcze na Bitcoina i patrzę, jak to wygląda na Bitcoinie. No jest tutaj korelacja tego, co się dzieje na Bitcoinie i na Ethereum. Ale na Ethereum te ruchy są większe, ale też pozycję można w sumie zakładać mniejszą, no bo mniejszy wolumen i mniejszy order book jest i mniejsze zlecenia. Ale wygląda na to, że na razie pozytywnie, ładny wystrzał w górę, idzie do góry. Pytanie, teraz sobie patrzę, ile doszliśmy, 0,26%. No, ten zysk teraz jest już lepszy niż był wcześniej, ładne odbicie. I
z ręki będę zamykał, czy będę sprzedawał. Jak kupowałem, jak popatrzymy sobie 15% zysku, ale potencjał jeszcze jest. Na wzrosty przejdźmy sobie na Bitcoina. Bitcoin też. No jeżeli przebije tutaj nam tą linię spadkową, to naprawdę jest szansa wziąć dobry zysk. Tylko tak jak powiedziałem, stop loss to jest tyle, ile mogę stracić maksymalnie. Nie przesuwam go, przesunąłem go niestety wcześniej w górę i to nie było dobre rozwiązanie, bo niewiele brakło, aby ten stop loss nie został zamknięty. Moja pozycja 14%. To niestety jest dużym opóźnieniem, więc nie ma co na to patrzeć, warto sobie sprawdzać, ile odjechaliśmy. 0,3%. No to jest jakieś 15%. No nie jest to jakoś jeszcze duży ruch, bo de facto to biorąc pod uwagę opłaty, to taki ruch jest duży, jakby zrealizował się ten stop loss. A warto, oprócz tego, żeby mieć więcej zyskownych pozycji, to warto, żeby właśnie realizować te pozycje większe, czyli ten stop loss ograniczony, tyle mogę stracić, ale zyskać mogę po prostu potencjał jest taki jak, no nieograniczony, jakby ten kurs szedł w górę, no niestety tak nie idzie, albo niestety, albo stety. Na początku rynku krypto te ruchy były takie, powiedzmy, bardziej wyraźne, łatwiej można było sobie w ten sposób zagrać. No teraz coraz bardziej jest rynek krypto podobny do rynku akcji, do tego, co się dzieje na walutach. No i kurs idzie w górę, ale no też zawraca. To nie jest tak, że przez cały czas w górę idzie. Bitcoin też korekta, no idealnie w tym punkcie po tej wirtualnej linii spadkowej mamy. Więc jak na razie to bardzo dużo automatów gra. No, kto byłby w stanie tak szybko klikać, dlatego też ja otwieram po markecie, a nie otwieram zlecenia, bo przecież gdybym to wszystko sobie przeklikał, chciał sobie tutaj dać limit, tak samo zamykanie, mógłbym zamykać tą pozycję, ustawić gdzieś tutaj, ale zanim to ustawię, ten kurs, nie, moja strategia, którą sobie teraz gram, polega na tym, że dopasowywuję się do tego, co się dzieje na rynku, no i klikam tylko buy, sell i nic więcej. I gram jedynie na komputerze, nie na telefonie. Na telefonie to już jakiś totalny hazard, po prostu, no nie, nic by tam nie było widać. Potrzeba większy obraz. O, ładnie idzie w górę, mamy fajne wyjście, 0,4%. No to daje już jakieś 20% zysku, no minus te 5 opłat, jakieś 15. Jak wygląda to na moim portfelu? No, de facto to nawet jeszcze nie została odrobiona ta strata z tego stop lossa wcześniejszego, ale jeżeli chcecie zarabiać, no to nie możecie się koncentrować na tym, że musicie zarobić, że tutaj odrobić coś, czy jak, po prostu to musi być niezależne. Moje podejście intuicyjne zakłada, żeby wyciągnąć z rynku najwięcej, ile można, a nie po prostu ile muszę, że potrzebuję, żeby tak rynek poszedł w górę. No, Bitcoin jest potencjał, żeby tu przebił ten opór, który jest na tej linii. Więc poczekajmy, zobaczmy, co się będzie działo. Jak popatrzycie, tutaj bardzo dużo, na przykład 700 000 jest na sprzedaż w tym miejscu, więc żeby to zostało przebite, ten poziom, no to muszą pójść mocne zlecenia. Więc to nie jest tak hop, bo w tych miejscach, gdzie są opory, to jest dużo zleceń. No. Automaty też grają właśnie w tych miejscach, gdzie są opory. No tutaj przebiliśmy tą linię oporu na wzrosty, ale na Bitcoinie jeszcze nie przebiliśmy. Więc pytanie, czy nam się odwróci ten trend. Jak sobie zobaczymy, taki trend wzrostowy mieliśmy. Tam od 5. Może przerzucę na jednak +1, +2, tak, Amsterdam,
żeby godzina była odpowiednia. Taka polska. O, no tutaj i tutaj też dajmy +2. Dobra, wróćmy do Ethereum, bo przecież mam pozycję na Ethereum. Tak jak to były od godziny taki trend. W nocy ładne odbicie było, ale w nocy nie gram, w nocy sobie spokojnie śpię. Potem trend boczny i takie od godziny 7 do 9. Ładny trend wzrostowy. Potem od 9. Tutaj grałem, może pokażę na spadki o godzinie 6:44, to była 8:44, bo według tego czasu 8:44 na spadki, no i potem realizacja zysków o 7:16, czyli 9:16, pół godziny trade trwał. Tam było gdzieś około 15% zysku. Dobra, realizuje się dalej ten scenariusz, że jednak tu będziemy mieli to odbicie. Czy na Bitcoinie też? Ściany? O, gdzieś tu już tych ścian nie ma za bardzo na sprzedaż. 50 000 tylko na sprzedaż, a ściana za to na kupnie 1 000 000. Jakby boty odwróciły kierunek i granie na wzrosty. Zobaczymy, czy faktycznie tak jest. Na razie cena stoi. Ktoś musi kupować drożej, żeby cena się ruszyła. Na razie nie ma chętnych na zakupy. O, poszli. Czyli mamy przybicie tego trendu spadkowego na Bitcoinie, a Ethereum realizuje nam mocne odbicie. No i to są takie najlepsze trady, gdzie ten kurs idzie dość mocno w górę. A, jedna mocna uwaga taka, nie powtarzajcie tego w domu. Tradowanie takie intuicyjne, gdzie tak naprawdę gracie na emocjach, no to w większości przypadków to jest czysty hazard, bo gracie na swoich emocjach, chcąc coś ugrać, a granie na emocjach na rynku no, ma sens, jeżeli to gracie na emocjach czyichś, a nie na swoich. To mamy jakiś opór. Czy jest potencjał na wzrosty? No myślę, że tutaj jakaś korekta będzie i utworzy nam się kanał wzrostowy. Normalnie bym już tutaj zamykał pozycję. Ile mamy wzrostu? No ale zagadałem się trochę. Jeszcze nie zamknąłem. Jeszcze jest szansa 37%. Ale potencjał jest na odbicie, patrząc co się dzieje na Bitcoinie, gdzie tu jeszcze de facto nie przebiliśmy tej linii trendu. Zobaczmy na wykresie 5-minutowym. Tak, no jest potencjał. Zaraz będzie w 10:30. Zmienią nam się świeczki. Więc myślę, że zostawię tą pozycję jeszcze. Przeczekam tą korektę, która tu będzie. Jak się głęboko rozwinie i będę szukał wyjścia przy następnym. Tutaj jest jakieś kolejne opory 4400 przy następnym wybiciu. Tak sobie przeskakuję między wykresem Bitcoina i Ethereum, dlatego że tak jak powiedziałem, te dwie kryptowaluty dość mocno są sprzężone. Tutaj to wybicie takie słabe na razie mamy na Bitcoinie. No, potencjał za duży nie jest. Ethereum jest większy potencjał, ale chyba będę zamykał jednak przy tym miejscu po markecie, bo naprawdę 0,5% no to jest dobry deal. Jeszcze jeden taki, pasowałby jeszcze taki wolumen wyszczał w górę jeden. Żeby mieć komu sprzedawać.
Sprawdźmy jeszcze, nic się nie zmieniło na Bitcoinie. No nie, słabo. Więc realizuję zysk, sprzedaję, zysk zrealizowany, zamykam tą oczekującą pozycję na stop lossie, bo już mi nie jest potrzebny i kończę trade na teraz. Jaki wynik? 1108. No niestety jakiejś wielkiej rewelacji nie mam. Podsumowując, wszystko byłoby fajnie i byłby tutaj ładny plus, gdybym tego stop lossa sobie nie przesuwał wyżej. Niestety został zgarnięty. No warto jednak stop lossa mieć w odpowiednim miejscu ustawionego, czyli poniżej wcześniejszych górek, dołków, zależy w którym kierunku gramy. Bo no tak to niestety ten zysk został zniwelowany przez tą stratę tego wcześniejszego stop lossa. No ale chodzi o to, żeby wyciągać wnioski z tego, co było wcześniej, bo ta różnica pomiędzy tym, co przesunąłem stop lossa, nie była taka duża, ile mnie to kosztowało. No i teraz jeszcze, czy można tak zarabiać miliony? No nie można, tak jak powiedziałem. No tutaj niestety jesteśmy ograniczeni tymi pozycjami 50 000, nie wiem, 100 000. Myślę, że jeszcze na Ethereum dałoby radę. Na Bitcoinie $100,000, 200,000 po tym lewarze razy 50, więc mając $1000 kapitału, no można sobie takie pozycje zakładać i to no większe raczej ciężko zakładać, więc nie jest tak, że będziecie te pieniądze mnożyć i coraz więcej będzie. No nie. Jeszcze raz powtórzę, nie powtarzajcie tego w domu, bo to granie na emocjach czyichś to może być czystym hazardem, ale można sobie tutaj zakładać pozycje, nie wiem jakie minimalne, czy $10 czy coś. Można grać na bardzo małych pozycjach i właśnie sobie trenować emocje. Już mówiłem nieraz, że ja trenowałem na pokerze. Tam o wiele mniej schematów, czy to granie online, czy granie na żywo. No można sobie potrenować sobie swoje emocje. Znaczy, tak jak mówię, sprawnie się podziało. Jakaś korekta nam się zrobiła na Ethereum, a na Bitcoinie. No, Bitcoin nam bardziej tu przykorekcił, niestety. Czy będzie szło w górę? Nie wiem, gdyż mnie to jakby w tym momencie nie interesuje, co będzie szło dalej w dół czy w górę. Tamten trade zamknięty, jedynie wnioski z tego, że stop loss tak trochę niefajnie, ale stop loss to jest podstawa w takim graniu, jest stop loss podstawa, gdzie mamy po prostu maksymalną stratę założoną na wstępie i nieograniczony zysk. I teraz można by grać na większych interwałach, 5-minutowych, 15 i wtedy ten stop loss może być, nie wiem, na 5%, na 3%, no ale wtedy ciężko podpiąć pod rynek, jedynie na świeczkach minutowych, no jeszcze pewno na jakichś sekundowych, ale no niestety opłaty byłyby zbyt duże wtedy. No i to jest takie, trzeba wybalansować to pomiędzy opłatą, tak jak powiedziałem, przy graniu z maksymalnym lewarem 1:50 przy wykorzystaniu tego lewaru, no to musimy liczyć się z tym, że ruch o 0,1%, no to jest nasza opłata, którą musimy wnieść. No chyba że składamy zlecenia nie po markecie, no ale tej strategii my i tak nie robimy. Więc żeby wykorzystać te ruchy i to, co się dzieje i żeby zakładać te pozycje bazując na właśnie suchym wykresie i na tych emocjach i na na wolumenie, jaki tu się jeszcze kształtuje, no to niestety im większy wolumen, im większe interwały na świeczkach, tym ciężej przewidzieć przyszłość. Najłatwiej przewidzieć przyszłość na sekundę do przodu. No raczej będzie mała zmiana. 2, 3, 5, 10, minutę, 5, ale potem im dalej w las, tym jest trudniej. Dlatego ci, którzy mówią, że o wiele łatwiej przewidzieć przyszłość, czy tam ruchy na rynkach w długim terminie, no to nie jest prawda. No więcej się może wydarzyć. Tam może się już tyle wydarzyć, że no z każdą sekundą jest coraz więcej rzeczy, które nie da się przewidzieć. Przy takich ruchach mamy jakiś tutaj lokalny, mały trend
jakieś emocje, które wchodzimy, boty się odpalają odpowiednio i można to przewidzieć, ale osobiście uważam, że granie na świeczkach 5-15 minutowych, no tam już trzeba te kreski rysować, trzeba to bardziej analizować, no jest bardziej to skomplikowane, no nie jest takie intuicyjne. Żeby intuicyjnie to niestety, przynajmniej niestety albo stety, ja na świeczkach minutowych to widzę najlepiej. Teraz znowu z tymi interwałami dużymi, bo to jest też tak, że już na jakichś świeczkach dniowych, tygodniowych, miesięcznych, te trendy wieloletnie są, to też cała machina, bo to wszystko jest związane z gospodarkami, z tym, co się dzieje. To nie jest też tak, że te trendy się zmieniają w sekundzie. Jeżeli nie przyleci jakiś czarny łabędź, a raczej tak często nie przylatują, jak przyleci, no to jeżeli nie jesteśmy na to przygotowani, no to trudno, ale dlatego wydaje się, że te łatwiej przewidzieć w dłuższej perspektywie, bo tak jak duża firma, jakaś mega korporacja jest mało mobilna, jest mało w stanie coś zmienić, więc jakąś strategię, którą realizuje, żeby ją zmienić, to potrzebuje czasami miesiące, lata. Tak samo trendy, które się pojawiają na rynkach, no to też jak już się rozkręcą i ta moda się zaczyna rozkręcać, to trwa bardzo długo. Ale właśnie trwa do momentu, kiedy się nie skończy i teraz bardzo łatwo przespać ten moment, kiedy ta moda nam się skończy. O, tu mamy korektę. Prawdopodobnie będzie kontynuowane wzrosty. No Bitcoin to granie na Bitcoinie było gorszym trochę pomysłem, bo te ruchy były od dołka 0,25 czy gorszym, no zależy kto co gra, a tutaj mieliśmy od dołka 0,60, więc dużo więcej. Dobra, tyle, żeby nie przedłużać tego, to był taki przykładowy trade. Pokazałem, jak przy okazji Deribit działa. No ogólnie jest to giełda dla profesjonalistów, ale tak naprawdę ja używam 5 funkcji na krzyż. Nie używam opcji, używam tylko kupowania i sprzedawania po markecie, czyli market, buy, sell, wartość pozycji i otwiera mi po markecie, czyli zbiera z orderbooka. Można sobie jeszcze ustawić po limicie i wtedy sobie ustawiam też wartość i gdzie mam sobie ustawić pozycję. No, chcę sobie otworzyć przy 400 na sell, to sobie stawiam i mam otwartą pozycję 4400 shorta, czyli otwartą. Ona jest oczekująca. No i gdyby tutaj kurs doszedł, to się zrealizuje. Tak samo mógłbym sobie zagrać na buy, powiedzmy 4300, otworzyć sobie pozycję oczekującą. I ona tutaj jest oczekująca. Więc można w ten sposób. Jest też taka opcja ciekawa, że można sobie ustawić market limit i ona otworzy po markecie, ale to tylko zgarnie pierwsze zlecenie, jakie jest najlepsze i potem ta pozycja wskoczy. Czyli gdybym otworzył po markecie buy teraz, to jak jest tutaj pozycja no to jest jakaś duża pozycja, ale jakby było mniej niż 45 tysięcy, to zgarnie pierwszy order book i ustawi moją pozycję na kupno, gdybym chciał kupować. Opcji jest dużo, ja wybieram najprostsze rozwiązania. Można od razu jeszcze sobie stop lossa ustawiać i wtedy też widzę, jaka będzie strata. Jakbym chciał sobie grać na wzrosty i stop lossa tutaj 4,386 powiedzmy, no to od razu mam stop lossa i widzę, że $83 będzie straty, jak tą pozycję otworzę na buy. Po markecie tutaj stop loss mi automatycznie wskoczy. No też w ten sposób czasami to zależy, czy mam czas, czy nie, kliknąć. Najlepiej robić tak, bo od razu mamy stop lossa przy jakichś szybkich ruchach. No wiadomo, że tak często się nie zdarzają jakieś ruchy, że nagle kurs wyskoczy w kosmos, ale może się tak zdarzyć. Dobra, co jeszcze o tym? Gram na najbardziej płynnych rynkach. Tutaj zabezpieczeniem jest ETH, tu BTC. No można grać tak, że zabezpieczeniem będzie USDC przy graniu na ETH, na BTC. Są też jakieś inne jeszcze waluty, ale to już płynność jest słaba. Odradzam granie najbardziej płynne, najmniejsze opłaty wchodzą. Można, tak jak mówię, ustawiać nie market, tylko limit, wtedy 0 opłat jest. No ale znowu
mojej strategii no jest to ciężko dosyć, gdybym chciał teraz grać na wzrosty i ustawiać sobie gdzieś zlecenie, a czy on się zrealizuje? No pewno się nie zrealizuje, jak będzie szybki ruch, więc ten ruch już mnie ominie. No raczej tak nie gram. Mamy sobie zawsze podsumowanie tego pozycji, jaką mamy i tyle więcej tu nie używam. Wykres jest Trading View, więc jeżeli chcecie sobie sprawdzić, jakie są odległości procentowe, wciskacie Shift, lewy przycisk i w górę, w dół, ile różnica procentów przy lewarze 1 do 50, który ja używam maksymalny. Tak jak mówię, opłata za otwarcie 2,5%, za sprzedaż też 2,5 daje 5%, więc trzeba założyć, że 0,1 różnicy na kursie to jest ta opłata. Kurs nawet realizuje ten scenariusz wzrostowy. Ja po prostu tylko wziąłem sobie tą część, zostawiłem całą resztę, a jak poszedł Bitcoin? Niestety, i Bitcoin też poszedł ładnie w górę, więc można było też iść w scenariusz taki, ale trochę inaczej się traduje, jak się nagrywa to, co się traduje, a inaczej jak się traduje w spokoju, w ciszy i po prostu jest pełne skupienie. No tak jest o wiele łatwiej niż po prostu nagrywać i tradować. No, może to jakieś fejkowe wyjście, nie wiem, ale no Bitcoin pokazuje, że raczej faktycznie tu będziemy szli w górę. Co jeszcze? Mówię, można na opcjach, nie gram, dużo osób gdzieś sobie zabezpiecza swoje pozycje grając na opcjach. Można sobie ustawiać take profit. No ja nie ustawiam, to jest ta zasada, którą powiedziałem. Ryzyko, wiem jakie jest przy ustawianiu pozycji, a po prostu zamykam, kiedy uznam, że już się wyczerpał ruch wzrostowy. Jeszcze raz powtarzam, nie powtarzajcie tego w domu, bo tutaj bardzo szybko można sobie wyzerować konta przy właśnie stop lossach rzędu 15-20% na pozycję. No to naprawdę jest dużo potem odrabianie. Trzeba dużo więcej procent zarobić, żeby odrobić te pieniądze, które się straciło. Na większe kwoty za bardzo się nie da w ten sposób grać, bo nie ma odpowiednich zleceń przeciwnych. Czasami się tu pokazuje, że na Bitcoin nawet tam miliony są, ale przy dużych ruchach tu naprawdę te zlecenia są czasami bardzo małe. Gdyby ktoś tu chciał otworzyć na wzrosty, to nagle zbiera po kolei te. Może pokażę wam mój trade z rana, jak otwierałem pozycję. Tu otwierałem pozycję na sprzedaż, więc otwierałem ją po 4408,45 i zeszła do 4408. 45 centów różnicy przy pozycji 50 000 na sprzedaż. Potem jak odkupowałem, to już poszło wszystko jednym strzałem. Tak naprawdę. No ale takie były zlecenia. Dobra. Myślę, że tyle. Dzięki, może komuś się to przyda, może nie. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. I może jeszcze jakaś dyskusja będzie, może jeszcze kiedyś coś nagram z tradingu. Kiedyś ktoś tam prosił, żebym nagrał trading, ale jakoś nie miałem weny. Nawet ten kurs idzie fajnie w górę. No dzisiaj jest dzień odbicia, więc bardziej bym grał na wzrosty niż na spadki i na Bitcoinie też nawet fajny wzrost jest. Dobra, ale to jakby nie dotyczy mnie, bo nie mam tu żadnej pozycji, ani sobie na tym nie traduję. Ale jeszcze takie tutaj omówienie tej pozycji. Tak jak powiedziałem, że kurs idzie fajnie w górę. No ja przeważnie zamykam po jakichś takich fajnych, dużych świeczkach. Może się okazać, że potem ten jest zjazd w dół i z takiego fajnego zysku nic nie ma. No ale żeby złapać większy zysk, no to trzeba przeczekać takie korekty minutowych. Co jak patrzymy i nam spada ten zysk, no nie jest to za fajne, a cały ruch 0,7%, no naprawdę spoko. Tak, ale jak mówię, to już kwestia, jak czujemy ten rynek, czy widzimy, że jest mocny i to tylko korekty i idziemy w górę. No ja tak spodziewałem się, że gdzieś w tym rejonie będziemy mieli odbicie tego korekcyjnego ruchu w dół. No bo przebicie w dół byłoby Armagedonem. Oczywiście tak mogłoby być, ale stop loss by mnie przed tym ratował. Ale jest w górę, więc
grając fajnie na to odbicie, no jest tu potencjał, jest myślę dzisiaj, żeby coś pograć. Na pewno spory. Dobra, to tyle, na tyle. Dzięki, do usłyszenia i do następnego razu.